Życie od zawsze kojarzone było z podróżą, zmianami, ciągłym odkrywaniem. Za odkrywaniem idzie wiedza, doświadczenie. Najwięcej tego, jak wiemy, przychodzi w czasach, gdy jesteśmy młodzi, gdy wciąż nie wiemy, kim jesteśmy lub kim chcemy być. Z tym właśnie wiąże się edukacja. Liceum, okres zmian i formowania własnej osobowości. Nieważne, skąd jesteśmy, gdzie mieszkamy lub mieszkaliśmy, w ilu mówimy językach. Połączyliśmy się w tym miejscu, które dla nas przez 3 lata, a dla niektórych dłużej było centrum życia. Każda podróż wiąże się jednak z turbulencjami. Pojawiają się różne emocje, różne przeżycia, ale to właśnie one nas definiują. Ponadto ważni są w podróży inni, których napotykamy. Ludzie o własnych doświadczeniach, z różnych środowisk, starsi i młodsi. Ludzie, którzy nas inspirują. Ludzie, którzy są dla nas. Jedyny problem z podróżą jest taki, że kiedyś musi się skończyć. No właśnie. Musi? Może właśnie wręcz przeciwnie. Trwa dalej. And now a word from our sponsors. Kawiarnia Soho. Najlepsza kawa w Krakowie. Polecam. Przeciętna i bez student. Metrów na południe Palo przejdziemy do miejsca bujnej przyrody, wielu religii i zwyczajów. Jest to Ivy House. Po otoczeniu poznajemy, że to już tutaj. Cel podróży jest jasno sprecyzowany. Zobaczyć słynne Ivy-siątka. Jest to gatunek wymierający. Najwięcej osobników ginie w okresie kwiecień-maj. Z każdą chwilą otaczająca nas przyroda zmieniała się niczym obrazy w kalejdoskopie. Wędrujemy w głąb, by poznać to dziewicze, praktycznie niezbadane miejsce. Różnorodność, jaką możemy tu zaobserwować, sprawia, że to miejsce staje się niezwykłe. Ivy-siątka są z pozoru niesprawne, lecz są znakomicie przygotowane przez naturę do nieustannych poszukiwań pożywienia i picia. W szczególności napoju, który umożliwia im przeżycie, zwanego kawą. Obok siebie żyje tu wiele innych roślinożernych stworzeń. Domowe zacisze zapewnia pożywienie każdemu z niszy pokarmowej. Po godzinach przeszukiwań terenu docieramy pod piękną ścianę. Możemy na niej zaobserwować hasła motywujące i środki potrzebne do przetrwania. Dorosłe osobniki muszą tutaj wykazać się dużą cierpliwością. Większość z nich charakteryzuje się podobnym wykrzywieniem jamy ustnej. Jest to gatunek wielce pracowity, a umożliwiają im to narzędzia zwane komputerami. Każdego popołudnia część osobników wypełza ze swoich nor i zwolna, lecz z ogromną determinacją zmierza do miejsc codziennych spotkań. Jak już zdążyliśmy zauważyć, jest istota posiadająca kończynę. Te zaś dzielą się na 2 górne i 2 dolne. Przemieszczają się najczęściej w pozycji pionowej. Kolejny raz instynkt powiódł je do krainy obfitości. Po powrocie z uczty jesteśmy świadkami pewnego rodzaju zgromadzeń zwanych lekcjami. Ivy-siątka dzielą się na grupy i rozchodzą po Ivy House'ie. Dzięki tym podziałom możemy dostrzec różnice, które dzielą ten elitarny gatunek. Po raz kolejny możemy zaobserwować pracowitość tego gatunku. Niemal każdy z nich posiada wcześniej wspomniany komputer. Na spotkaniach panuje chaos. Osobniki zaczynają dzielić się swoimi tajemnicami, jednak nie wszystkie. Dla niektórych z nich wcześniejsza uczta była jednak niewystarczająca. Inne zgromadzenie jest bardziej opanowane. Spowodowane jest to obecnością przywódcy. Ivy-siątka czują przerażenie.
ale ich ciekawość do świata nie pozwala na spokojne siedzenie w miejscu. Co jakiś czas widzimy niezwykły ruch przednich kończyn. Podnoszone są one w górę. Po tej czynności osobnik zazwyczaj odzywa się. Mimo nielicznych wyjątków, ta grupa jest jednak mniej wyczerpana niż kolejna, z którą mamy do czynienia. Okres, podczas którego dokonujemy obserwacji, to przełom kwietnia i maja. Jak wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie wtedy ginie najwięcej jajbisiątek. Świetnie możemy zaobserwować to w tej grupie. Osobniki nie wykazują się już taką aktywnością. Po ich wykrzywieniu jamy ustnej możemy wywnioskować, że są już na wykończeniu. Miejmy nadzieję, że jednak nie jest to ich koniec. Po spotkaniach czas na kolejne stadne spotkanie. Osobniki udają się w jedno miejsce. Idealne położenie zapewnia łatwy dostęp do zbawiennego napoju. Let's give it away for our sponsors. Do you ever feel this lack of motivation? When you just can't focus? When depression consumes your creativity? You lack energy for activities? And you always feel like running away from TOK? When you don't want to be social anymore? And you constantly feel like dying? Well, we found something for you. No Solution is perfect to boost your energy, get social life, and transform you into a cat beast. No Solution, highly recommended especially for IB students and other masochists. Warning: read the packaging materials before use or consult a physician or pharmacist, but still everyone will tell you that specifically for IB there is no solution. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Jak opisze pan tą klasę teraz? Klasę opisałbym jako klasę w zrównoważonym nastroju, bez urojeń wielkościowych, bez znaczących skrzywień osobowości w stronę narcystyczną. Znaczy myślę, że razem oni tworzą bardzo ciekawy zestaw, bo każdy z nich jest inny i każdy z nich pełni jakąś tam funkcję w tej grupie. I na przykład tak jak mamy, przynajmniej z tych osób, które ja uczę, Lukę, który jakoś tam zawsze mnie rozśmiesza razem z Mareczkiem, to na przykład Martyna zawsze otwiera domofon i jest w tym bardzo cudowna, bo nikomu się nie chce podejść, tylko jej. Także Weronika jest bardzo sumienna, każdy ma takie cechy, które coś wnoszą i nie wiem, nie jestem w stanie jakoś zbiorczo ich opisać. Jak ich opiszę, to na pewno rocznik, który składa się z bardzo silnych osobowości i straszne gaduły. To pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. To jest charisma, uniqueness, nerve and talent. Jacy są? Podejmujący ryzyko, zdecydowanie podejmujący ryzyko. To miał pytanie, najciekawsza rzecz, która stała się na lekcji. No i to jest to pytanie, z którym mam problem, bo nic się ciekawego u nas nie dzieje na lekcji. Raczej jest nudno, rozwiązujemy zadania. Czy na lekcji? Wszystko związane z Kasią Żurawską. To zdecydowanie było najciekawsze, co się działo na zajęciach. Myślę, że każda osoba z tej grupy to potwierdzi. No choć trudno w to uwierzyć, pewnego piątku o 8 rano byli wszyscy obecni.
To myślę była najciekawsza rzecz, jaka się wydarzyła. Chciałabym opowiedzieć o śmiesznym zdarzeniu z wycieczki, jeżeli mogę. Dobrze. Oprócz bardzo miłych wspomnień z lekcji mam też miłe wspomnienia z wycieczek. I pamiętam na jednej z wycieczek w Bartkowej graliśmy w siatkówkę, która nam się po jakimś czasie znudziła. W związku z czym Luka zaproponował zabawę w chowanego. Ja się troszeczkę skrzywiłam, no bo takie już stare konie 17-18-letnie będą się bawić w chowanego, na co Łukasz zadał mi ze swoim zwykłym, stoickim spokojem pytanie: a kiedy pani ostatnio bawiła się w chowanego? Powiedziałam: wiesz, Łukaszu, chyba tak dawno, że już tego nie pamiętam. Na co Łukasz odpowiedział: no widzi pani, my też już się zbliżamy do tego etapu w życiu, więc może warto sobie przypomnieć. Niestety na słowach się skończyło, ale anegdota jest. Mam już szczęście, że znam ten stoicki spokój Łukasza i zawsze sobie wyobrażam, jak Łukasz mówi. Poker face. Musi coś zabawnego, w związku oczywiście z bardzo dużym poczuciem humoru wielu osób. Natomiast pamiętam, że kiedyś mówiliśmy na historii właśnie o zagrożeniach związanych z wybuchem II wojny światowej i że nastąpiło jakieś wielkie niebezpieczeństwo konfliktu w Europie i w tym momencie nastąpił taki olbrzymi grzmot, burza przyszła. I to było coś, co zapamiętałem. Najciekawsza jest zawsze literatura. Na literaturę zawsze można liczyć, ale mogłam też liczyć na naprawdę niebanalne interpretacje, takie, o których nie śniło się nawet Głowińskiemu. Bywały olśnienia, zaskoczenia, bywało naprawdę bardzo ciekawie. W zeszłym roku mieliśmy zajęcia w Akademosie i tam się zdarzało, że rozrywki dostarczały nam też dzieciaki, które szturmowały nasze drzwi regularnie, chcąc się najwyraźniej dostać do IB. Co myślała Pani o tej klasie, gdy pierwszy raz przyszli do liceum i jak zmienił się ich obraz od początku do końca, czyli że przez te 3 lata? Ja muszę przyznać, że część osób z mojej klasy znałam, bo uczyłam niektórych w gimnazjum. I tak naprawdę zastanawiałam się, jak zintegrują się z osobami, które przychodziły z zewnątrz, które nie kończyły naszego gimnazjum, ale myślę, że im się to udało. Natomiast ja byłam tak przejęta tym, żeby oni jak najszybciej się zintegrowali, że, co mi ostatnio przypomniano, widząc, że dziewczyny się w miarę szybko tam podogrywały, natomiast panowie chodzili 5 osób i Mareczek czasami osobno, że ja co chwilę panów szturchałam, mówiłam: zajmijcie się Markiem, nie zostawiajcie go samego. Myślałam, że po tych prawie że 3 latach już o tym zapomnieli dawno, natomiast jakieś 3 tygodnie temu okazało się, że nie. Nie, powiedziałbym, że może bardziej się zindywidualizowali. Miałem takie poczucie, że w pierwszej klasie funkcjonowali bardziej jako grupa, że częściej działali kolektywnie. Natomiast przez te 3 lata myślę, że te osobowości się wykształciły, wyostrzyły i że to jest bardzo pozytywny kierunek. No tak jak widać, na początku byli chyba tacy trochę wystraszeni. Natomiast jak teraz poobserwujecie w DP House, kawusia, obiadki, relaks, chyba w tym momencie to już jest bliżej tak zachowania studentów niż osób po gimnazjum, po klasie pre-DP. Chyba nabrali większej pewności siebie z wszystkimi pozytywami i negatywami tej sytuacji. Jak pierwszy raz zobaczyłam tą moją klasę, tą klasę B, pamiętam na obozie integracyjnym, to pomyślałam sobie, bo było dużo dziewczyn, tylko 3 chłopaków i wszystkie dziewczyny miały takie
długie, piękne włosy. I pamiętam, że miałam straszny problem, nie mogłam sobie zapamiętać w ogóle, która jest która, bo wszystkie mi się wydawały być takie same przez te włosy. Teraz je już rozpoznaję, wiadomo. Ale zmienili się bardzo. Pamiętam też, że jak na obozie pytałam ich w ogóle, czy wiedzą w ogóle, do jakiej klasy idą, co to w ogóle jest IB. Nikt nie miał w ogóle żadnego pojęcia, w co się pakują. I dopiero sobie to tłumaczyliśmy i dopiero poznawali po kolei, powoli, co to w ogóle jest, gdzie przyszli, do jakiego systemu. No teraz na pewno bardzo dojrzali i to widać w ich zachowaniach. No, myślę, że tak. Jak jednym słowem opisał Pan IB? Histeria. Jednym słowem, musi być jedno słowo. Nie wiem, jednym słowem, nie wiem, masakra. Na pewno jest ciężko bardzo. Jednym słowem ciężko to opisać, bo uważam, że to jest bardzo trudny program. I podziwiam ich w ogóle, że dają radę w tym wieku być tak odpowiedzialnym, żeby to wszystko realizować. Pomyślę przez 10 sekund jeszcze, dobrze? Dobrze. IB. Jak jednym słowem opiszę IB? Hardcore. Myślę, że zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli jest to hardcore. A jakby pan opisał IB jednym słowem? Risk takers. Okej. A może być jedno określenie, czy to jedno słowo musi być? Może być określenie. Jednym słowem. Wyzwanie. IB. Nie wiem, czy się da opisać jednym słowem IB. Jest chyba nierealne. Journey. Droga. O. Niech tak będzie. Romantycznie. Obiecujący ludzie. Ale jeszcze tu miałem pedagogiczny sukces. Jedno słowo. Od filologa żądasz jednego słowa, Denis, no to będzie trudno. Inny i dający być może więcej możliwości niż system polski, ale dający te możliwości osobom, które się w tym systemie odnajdą. Po prostu jedno wielkie, psychodeliczne, transgresyjne doświadczenie. Teraz już ostatnie pytanko, co chciałby Pan powiedzieć tej ostatniej klasie liceum? To znaczy ogólnie jest tak, że mam wrażenie, że przekazane Wam zostało tyle, ile Wam można było przekazać i że Wasza przyszłość oczywiście jest w Waszych rękach, w zasadzie zawsze była, ale teraz jest to pewnie bezpośrednio doświadczanym przez Was faktem. No i chciałem Wam przekazać, że mam w swoim umyśle wyobrażenie o Waszej udanej przyszłości i że to dotyczy zarówno obszaru pracy, nauki, zabawy, rodziny, każdej ważnej sprawy. Mam jakieś wyobrażenie o tym, że Wasze życie dobrze się potoczy i bardzo Wam tego życzę. Widzę na to szansę, więc jakoś miło będzie mi kiedyś to zweryfikować, być może, jeżeli Was zobaczę w jakichś zawodach. Na pewno chciałabym im powiedzieć, że będę trzymać za nich bardzo, bardzo mocno kciuki, że będę im kibicować. Życzę im, wiadomo, wszystkiego najlepszego, żeby się spełniły te wszystkie ich plany, które mają i żeby sobie tak wszystko poukładali, żeby byli bardzo szczęśliwi. Dziękuję. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za te 2 lata. Mam nadzieję, że dało to Wam nie tylko nie dodało Wam to tylko prac domowych, ale też nauczyło czegoś zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Spełniajcie się jako ludzie, nie zapominajcie o swoich kolegach, przyjaciołach, których macie tu i teraz. Myślcie krytycznie
i w miarę możliwości bądźcie dobrymi ludźmi. Dziękuję Wam. Zacznę od takich życzeń banalnych. Przede wszystkim życzę bardzo udanej matury, napisania wszystkich egzaminów jak najlepiej. Co za tym idzie, dostania się na wymarzone studia, ale też życzę Wam, żebyście miło wspominali lata spędzone tutaj w szkole i w swojej klasie. Myślę, że są dobrze wyposażeni na przyszłość. Mają rzetelną wiedzę o świecie i o wielu przedmiotach. Myślę, że IB wykształciło w nich cały system cech, które są w życiu przydatne. Zorganizowanie, dobra organizacja czasu, odporność na stres, determinacja. To wszystko się bardzo w życiu przydaje. A teraz bym im życzyła, żeby trochę pożyli. Świat jest taki piękny. Czego chciałbym życzyć? Myślę, że przede wszystkim życzę Wam, drodzy maturzyści, tego, żebyście dokonywali słusznych wyborów, bo czasami jeden zły wybór może zaważyć na życiu Waszym i Waszych bliskich. Więc to, czego życzę Wam przede wszystkim, to tego, aby wybory, które podejmujecie, były słuszne i abyście jednocześnie nie bali się popełniać błędów, bo tylko popełniając błędy przeżywamy swoje życie w pełni. A poza tym sukcesów, radości, miłości, samych dobrych rzeczy. Niech moc będzie z Wami.